Czy branża montażystów jest zepsuta? W nawiązaniu do mojego poprzedniego filmu, gdzie przetestowałem montażystów z grupek facebookowych, którzy zmontują mi TikToka, pojawiło się kilka komentarzy, takiej narracji, czego ja mogę wymagać za 50 zł. Generalnie przedstawiająca perspektywę tych osób, na przykład działających długo w branży, porównując do tych zaczynających bez działalności. To jest jakby bardzo szeroki temat i ja dzisiaj podam wam swoją perspektywę. Po pierwsze, jak dużo lepiej reklamować się jako montażysta, jak stworzyć lepsze portfolio, bo to, co tam po prostu widziałem, było niezachęcające. No i trzecia rzecz to stawki, które sobie poruszymy, jak one według mnie powinny wyglądać oraz to, co ja biorę pod uwagę, wyceniając siebie, robiąc jakiś tam materiał, załóżmy. Ja w branży jestem od 3 lat i zacząłem pracować już od początku w ekipie. Ale zanim dołączyłem do tej ekipy, zrobiłem kilka prac za darmo. I to był właśnie ten pierwszy case poruszony, czyli czy ta praca za darmo jako montażysta, robienie jakichś rzeczy bez brania za to pieniędzy jest ok. Ja mogę wam powiedzieć, że na początku robiłem jakiegoś Reelsa, film z Among Usa, scenkowy i teledysk w After Effects po prostu za friko, żeby zbudować sobie portfolio, żeby coś zrobić na jakiś kanał. Coś, co zrobi więcej wyświetleń i będę mógł się tym po prostu pochwalić. Wtedy uważałem, że jest to w porządku. Na dzień dzisiejszy moja perspektywa na ten temat jest taka, że zaczynając, jeżeli coś bym komuś zrobił za darmo, byłoby to ok w momencie, kiedy ta osoba by nie monetyzowała tej mojej pracy. Ale w momencie, kiedy ustalilibyśmy z tą osobą, której robię ten materiał, że zobaczymy, czy mi się spodoba, jak mi się spodoba, no to wrzucę na kanał i ta osoba to monetyzuje, to oczekiwałbym od niej, tej osoby, która wrzuci ten materiał, że ona w jakiś sposób wynagrodzi nam tą pracę. Po prostu, sama od siebie, bo też wiadomo, że jako montażysta na początku nie wiemy, jak mamy czegoś wymagać, bo nie mamy żadnego portfolio, doświadczenia. Jest też tak, że mi nigdy nikt nie powiedział, jaką powinienem mieć stawkę, jak się wyceniać, że nie powinienem robić rzeczy za darmo i właśnie też po to powstaje ten film, nie? Żeby troszeczkę uświadomić was, widzów, jak powinno się do tej sprawy podchodzić. Oczywiście warto mieć swoje zdanie. Ja tutaj przedstawiam swoją perspektywę, z którą nie każdy musi się zgadzać. Na chwileczkę mam przerwę. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Sprawdzajcie także moją stronę dawidkowolik.pl. A my wracamy do materiału. Przechodzimy do case'u drugiego, czyli reklamowania się, portfolio, bo ja zauważyłem, jak ludzie nie potrafią się reklamować, jak ludzie w zły sposób promują swoje prace. Kiedy wszedłem z butów osoby, która jest w branży, pracuje, w buty klienta. I wtedy też zobaczyłem, jakie ja duże błędy robię, promując siebie jako markę osobistą, jako Dawida montażystę i poprawiłem się po tym filmie, naprawdę. Zrobiłem sobie listę rzeczy do zrobienia, żeby moje portfolio, moja reklama za niedługi czas była naprawdę na fajnym poziomie. Bardzo dużo młodych twórców pisze do mnie na Instagramie: siema Dawid, jak szukać zleceń? Czy masz może dla mnie jakąś pracę? Powiem wam tak, w dobie aktualnych czasów znalezienie sobie zlecenia uważam za mega prostą rzecz i możecie znaleźć tą pracę dla małego twórcy, dla średniego twórcy, dla firmy małej i średniej. Dla dużych firm jest naprawdę trudno, bo wtedy trzeba mieć konkretny dom produkcyjny, konkretne portfolio. To jest już trudniejsze, ale wiecie co jest najłatwiejsze? Dostać pracę u dużego youtubera. Każdy youtuber tak naprawdę szuka montażysty, bo montażystów dobrych na rynku jest mało. Wystarczy napisać do nich na Instagramie, na mailu, które są zazwyczaj w opisach, albo po prostu oglądać instastory, które wrzucają, bo bardzo często jest tam informacja, że robią na przykład oni sami rekrutację. Tylko ta właśnie najważniejsza rzecz jest taka, wy musicie być jako montażyści ogarnięci, bo youtuberzy was nauczą. Oni zrobią wam szkolenie tego, jak chcieliby, żeby te filmy wyglądały, tylko wy też musicie kumać to, co oni wam pokazują, czego wymagają, jak te filmy mają wyglądać. Oprócz tego macie szeroką gamę stron, na których możecie się oferować, na przykład Fiverr, Freelancer, właśnie te grupki facebookowe, może jakiś OLX, pisanie do artystów o zmontowanie klipu, pisanie właśnie do twórców, czy nawet do domów produkcyjnych, czy studiów filmowych, jeżeli chcecie robić jakieś rzeczy, załóżmy wesela. I pamiętajcie o tym, żeby reklamować się w dobry sposób. Bo to powiem wam na swoim przykładzie, opierając się na tym, co zobaczyłem. Czyli ja szukając osoby, która zrobi mi TikToka, dostawałem portfolio na przykład na dysku Google, dostawałem portfolio w playliście YouTube'owej, co było w ogóle tak nieprzejrzyste, tak nieprofesjonalne i były tam dobrane tak źle materiały, że pewna osoba
okazała się mega ogarnięta, ale trafiłem randomowo na jakiegoś TikToka spośród 30 innych, jednego fajnego, po czym i tak w sumie okazało się, że materiał, który od niego dostałem, no był po prostu słaby. I ja też nie miałem swojego portfolio. Wychodziłem z założenia, że no przecież mam swój kanał, montuję ekipę, przecież co ja mam więcej robić? Właśnie jak wszedłem w buty tego klienta, to zauważyłem, że skąd ma ktoś wiedzieć, który ja film montuję? I stwierdziłem, że najładniejszą, taką najbardziej przejrzystą rzeczą będzie zrobienie po prostu strony. Ja to portfolio zrobiłem w bardzo niskiej cenie, 17 zł za domenę na rok. W sumie to kupiłem 2 domeny. Użyłem do tego Canvy, czyli w ogóle zrobiłem to totalnie za darmo. Chciałem po prostu, żeby to było w miarę jak najbardziej profesjonalne, jak najmniejszym kosztem. Co prawda ten koszt potem wzrośnie po tym roku do 200 zł za domenę na rok. Klient będzie wam po prostu w stanie więcej zapłacić, jeżeli on zobaczy, że jesteście profesjonalni w tym, co robicie. No i przechodzimy do tego trudniejszego tematu, ostatniego, czyli stawek. Pytanie, jakie pojawiło się pod tym filmem właśnie z montażystami z grupek facebookowych, było takie, czego ja wymagam za 50 zł? Podstaw. Po prostu. Dobrze pociętego filmu. Wyrównania bardzo szybko kolorów, no i akurat w tym przypadku dodania muzyki, bo była informacja taka, że dla klientów ktoś nie robi. W tym przypadku chciałem muzykę, tylko nikt mnie o nią nie zapytał. Ja jako klient, który w ogóle zna się na tym, czegoś innego wymagam od osoby, która nie prowadzi działalności, od osoby, która prowadzi działalność. Dlatego moje wymagania i moja opinia była taka. To jest po prostu mój statement i tyle. I uważam, że takie osoby w branży będą zawsze, które będą zaczynały i będą robiły coś za darmo. Uważam, że będą osoby robiły coś za 50 czy 100 zł, czyli dużo niższą stawkę niż my, ludzie na JDG czy innych jakichś działalnościach. Tego się nie da zmienić, po prostu. Ja chcę tym i poprzednim filmem uświadamiać swoich widzów, a przy okazji też uświadomiłem z siebie, jak ta branża wygląda. Ja nie mam w żaden sposób zamiaru w ogóle tutaj niczego zmieniać, a po prostu pokazywać ludziom swój punkt widzenia i jak ja to kumam. I teraz, dlaczego ja wymagam aż tyle za te 50 zł? No dlatego, że robiły mi to osoby, które nie prowadziły działalności, nie miały żadnych kosztów z tym związanych. Tak naprawdę to 50 zł to dla mnie, dla osoby, która prowadzi działalność, żeby to rzeczywiście było na 350 zł, to jest to ponad 100 zł płatne dla klienta, biorąc pod uwagę oczywiście koszty działalności, które teraz widzicie. I były to osoby, które miały słabe portfolio. No uważam, że to 5 dych to jest po prostu duża stawka jak na większość tych TikToków, które dostałem, oprócz tego jednego. To jest po prostu moja perspektywa na to. A jak ja wyceniam swoją pracę? Rzecz pierwsza i najważniejsza, to zanim w ogóle przechodzimy do zleceń, to ja jestem bardzo ze swoimi klientami komunikatywny. Oprócz tego, że montuję filmy, to ja pomagam przy tworzeniu tego filmu. Mam też ten przywilej wyboru klientów, przez to, że mam stałe zlecenia. Bardzo często mam tak, że właśnie jakiś klient mi zwleka z czymś, czy nie jest w ogóle zaangażowany w to, co chce, tak po prostu podświadomie, zrywam taką współpracę, nie? Bardzo lubię działać z osobami, które są zaangażowane, bo wtedy ja mogę pokazać swoje 100%, no i zrobić fajną robotę. W ogóle teraz będziemy na taki głębszy temat, czyli doświadczenie tego, jak film powinien być zrobiony. Uważam, że montaż to jest 80% filmu i da się z każdego najgorszego materiału coś wykrzesać. I teraz pytanie, jako montażysta, jak to zrobisz? Czy ten film będzie dobry, czy on będzie po prostu mega słaby? Kolejna rzecz to czas pracy. No i tak właśnie nawiązując do tego shorta, te osoby robiły to za 50 zł. No i ja też zrobiłem tego shorta. Pytanie, czy wy chcecie pracować licząc godziny, czy wy się wyceniacie z góry za jakąś rolkę i nie patrzycie, ile coś zabierze wam czasu? Warto brać pod uwagę to, że jeżeli coś wam weźmie więcej czasu, no to trzeba o tym powiedzieć, że stawka będzie większa. Mówię tutaj o sytuacji, kiedy umawiacie się na jakąś daną kwotę, że materiał będzie miał tyle i tyle, ale po otrzymaniu go jest go znacznie więcej, film wyjdzie końcowo dłuższy, no więc zajmie wam więcej czasu. Tylko to wszystko należy przekalkulować sobie przed rozpoczęciem pracy i o tym poinformować klienta, a nie zrobić to po fakcie. W tym właśnie pomaga doświadczenie. Ja po 3 latach potrafię mniej więcej ocenić, ile będę robić jakiś film przed rozpoczęciem pracy nad nim, po prostu po przejrzeniu materiału. Rzecz druga jest taka, że jeżeli umawiacie się na jakąś konkretną kwotę i coś wam zajmie mniej czasu, bo jesteście już po prostu doświadczeni i robicie to szybciej niż inni, ta stawka niech zostanie taka sama. To trochę jak z pójściem do fryzjera, nie? Niby idziecie i macie tam godzinę czasu, ale jeżeli ktoś was obetnie, załóżmy w 40 minut i zrobił to mega dobrze, czemu mamy nie zapłacić tej stawki, na którą się umówiliśmy? No i to właśnie porównując do tego TikToka, którego tam dawałem w tym filmie do zrobienia tym ludziom, no to nie biorąc pod uwagę króla, te osoby, to co zrobiły, ja zrobiłem pewnie w 20 czy 10 minut, bo one to praktycznie pocięły i były wygenerowane napisy w AI i to pocięte było w sposób bez pomyślunku, czyli tam było masę błędów. Mi zrobienie tego TikToka zajęło 40 minut, no i uważam,
że po prostu stawka, którą wzięli za to była w ogóle za wysoka. Jak na to, czego ja bym oczekiwał, biorąc pod uwagę kryteria, o których wam wcześniej mówiłem, czyli ludzi bez działalności. I tutaj też pojawił się bardzo fajny komentarz, który uważam, że jest prawdziwy, czyli takie osoby, które nie do końca potrafią montować, mimo że chcą i gdzieś ten skill jest po prostu słabszy, to właśnie te osoby zostaną zastąpione przez AI, a osoby, które są naprawdę, kurczę, solidne w branży, one zostaną i AI stanie się narzędziem. I to jest moje zdanie na ten temat. Czyli generalnie chodzi o to, żeby ten montażysta był lepszy od tego, co potrafi zrobić przeciętny użytkownik smartfona przy użyciu aktualnie darmowych programów i robił coś lepiej z wiedzą pod osobę, której ten film montuje. Jest też często tak, że dostaję zlecenia z bardzo krótkim deadline'em. Zazwyczaj te zlecenia wtedy są po prostu droższe. Dlaczego? Bo biorę bardzo często pod uwagę to, że jeżeli mam coś zrobić szybko, a to zajmie mi dużo czasu, to zajmie mi jeszcze więcej czasu, dlatego że z biegiem czasu w ciągu dnia moja efektywność zaczyna po prostu spadać. Co wiąże się z tym, że będę po prostu musiał poświęcić na to więcej czasu, a oni chcą to w krótkim czasie, no to fizycznie dla człowieka nierealne jest do zrobienia. No chyba rozumiecie, o co chodzi. Chodzi po prostu o to, żeby brać pod uwagę też to, że jeżeli jest krótki deadline, to nie będziecie tak samo efektywni przez cały czas. No i też wiadomo, moja stawka wzrasta z tym, jak wzrasta moje doświadczenie. Nabrałem też świadomości tego, jak powinienem się wyceniać. Właśnie tym filmem chcę wam też przekazać jako widzom, którzy montują, bo wiem, że was jest sporo, żebyście byli świadomi wartości swojej pracy, bo to jest mega ważne, na początku sobie ustawić to w głowie. Mam nadzieję, że nie walnąłem żadnej głupoty. Dziękuję bardzo i zapraszam was na swoje portfolio dawidkowoli.pl. Jakieś macie fajne zlecenia, serdecznie zapraszam.